W tym odcinku są przedstawione proste i szybkie sposoby, aby w internecie pozyskać dane osobowe naszych przodków. Nie zabraknie analizy rozwiązań oraz kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Jednak podstawowy cel odcinka to optymalizacja możliwości pozyskania archiwalnych danych, jakie można uzyskać w internecie. Nawet znając niektóre portale, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ukrytych funkcji. Część informacji, jakie są zawarte w filmiku, zaskoczą pewnie niejednego zawodowego genealoga. Jeśli jednak jesteście początkującymi badaczami waszego pochodzenia, z pewnością znajdziecie tu przydatne informacje. Zacząć można całkowicie samodzielnie, poświęcając na to nawet 5 minut dziennie. Może chcecie się dowiedzieć, jak mieli na imię wasi przodkowie, gdzie mieszkali, ile mieli rodzeństwa, jakie nazwiska są z wami spokrewnione, jaka jest forma pokrewieństwa, z jakiego rejonu pochodzicie, jak mieszkali wasi przodkowie i czy walczyli w jakiejś wojnie, a może w jakich innych krajach żyje wasza dalsza rodzina. Tego i więcej możecie się dowiedzieć, oglądając ten krótki filmik. Ze względu na to, że w poprzednich odcinkach mówiłem zbyt szybko, to ten odcinek momentami celowo spowolniłem, przez co mój głos może będzie mniej naturalny. Ale ze względu na to, że będę opowiadał o szczegółach i pokazywał przykłady, wolniejsze tempo mówienia ułatwi wam postrzeganie szczegółów i analizę treści. Powoli zbliżamy się również do końca obecnego sezonu, w którym tworzę filmiki tylko w zakresie podstaw. W kolejnym sezonie będą zamieszczane przykłady, np. zaprezentuję sposoby na szybką analizę dużych ilości danych, takich jak np. imiona i nazwiska. Zaprezentuję również, w jaki sposób zachować integralność danych. Więc jeżeli uznasz, że zaciekawił cię ten odcinek, ale nie wyczerpuje twoich oczekiwań, to subskrybuj mój kanał. W najbliższym czasie odcinki będą zawierały coraz więcej ciekawych informacji. Narzędzia genealoga. Family Search. Najlepsza strona do poszukiwania przodków. Mało kto sobie zdaje sprawę, że właścicielem tej domeny jest organizacja zajmująca się genealogią, a zarządzana przez Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Podstawową funkcją portalu jest budowa drzewa genealogicznego. W aplikacji tworzone jest jedno wielkie drzewo, do którego dostęp mają tylko osoby zatwierdzone. Wszystkie dane w serwisie są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Komórką organizacyjną w ramach strony jest Centrum Historii Rodzinny. Jest to placówka badawcza stworzona przez Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Są to tzw. mormoni. Komórka zajmuje się prowadzeniem badań genealogicznych i dysponuje materiałami w zakresie mikrofilmów. Przykładowo w Polsce są takie dwa ośrodki, w Warszawie i we Wrocławiu. Materiały są udostępniane w 3 zakresach dostępu, w tym częściowo także osobom nie będących członkami Kościoła. W pierwszej opcji są to dane dostępne online na samej witrynie. Druga opcja jest dostępna w lokalnych centrach historii rodziny, czyli w Warszawie i we Wrocławiu. Trzecia opcja jest dostępna tylko i wyłącznie dla członków Kościoła. Jak nie trudno się domyślić, ta trzecia opcja jest najbardziej bogata w informacje. Sama strona Family Search zawiera największe na świecie drzewo genealogiczne online, które zawiera informacje o ponad 1 miliardzie i 200 milionach przodków. Różni się od innych drzew tym, że zamiast budować wyłącznie swoje drzewo, wszyscy budują jedno drzewo wspólnie. Założeniem jest to, aby każda zmarła osoba miała tylko jeden publiczny profil i dlatego potomkowie wprowadzają znane im dane osobowe do pojedynczego wspólnego profilu. Strona wymaga logowania. Jednak po rejestracji i logowaniu otrzymujemy pakiet bardzo przydatnych narzędzi. Podział funkcjonalności jest bardzo przejrzysty i ułożony. Mamy podział na kwestie związane z budową drzewa genealogicznego oraz samymi poszukiwaniami. W ramach budowy drzewa naszej rodziny możemy je edytować na podstawie całego drzewa, jak i poziomu szczegółów konkretnej osoby. Jest to związane z tym, że cała strona działa jako jedno wielkie drzewo i nasze jest częścią globalnego drzewa. Strona zawiera naprawdę dużo ciekawych funkcjonalności i ułatwień. Przykładowo, ciekawym rozwiązaniem w zakładce Osoba jest możliwość wydrukowania gotowego już naszego drzewa genealogicznego w kilku postaciach: grafu poziomego lub pionowego lub nawet wykresu kołowego. Wchodząc w opcję szukania w zakładce drzewa genealogicznego pojawia się nam ciekawa opcja ukazująca sposób klasyfikacji danych na stronie. Możemy się tu spotkać z danymi zbieranymi na podstawie genealogii społecznych, genealogii ustnych, drzew generowanych automatycznie, zbiorów opracowań konkretnego nazwiska, informacji ze stale rozwijających się drzew, partnerskich stron, innych stron, zbiorów pozyskiwanych do 2003 roku. Jak wiadomo, w 2003 roku możliwości analityczne zbierania danych były zupełnie inne niż obecnie, wobec czego jakość tych danych może się znacznie różnić. One są tutaj logicznie wydzielone.
Jest to około 40 milionów zapisów o przodkach oraz dane 430 milionów przodków przesłane przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. W opcji wyszukiwania w drzewie możemy podać dane takie jak imię, nazwisko, miejscowość oraz rok zdarzenia. Na stronie znajduje się też bardzo rozbudowana wyszukiwarka. Działa ona jako oddzielna zakładka. Do najbardziej konkretnego i szczegółowego wyszukiwania służy opcja w wyszukiwaniu, która w języku polskim tłumaczy się jako zapisy. Natomiast jest to określenie na zwykłe poszczególne rekordy. Jest to praktyczne powtórzenie opcji wyszukiwania z wyszukiwarki drzewa genealogicznego. Jednak w samej zakładce Szukaj mamy możliwość wyszukiwania w 5 kategoriach. Pierwszą kategorią są oczywiście informacje o nazwiskach i informacjach o poszczególnych osobach. Drugą kategorią jest możliwość wyszukiwania zdjęć. Trzecia samych drzew genealogicznych, a czwarta genealogii. Są to praktycznie identyczne wyszukiwarki. Dodatkowo mamy delikatnie zróżnicowane opcje do poszukiwań np. do klanów, kolekcji i poszczególnych krajów. W wyszukiwarce zdjęć mamy informację o aktualnej ilości zdjęć, która działa praktycznie jak licznik. Jest to oczywiście trik marketingowy, ale prawdziwe dane są bardzo zbliżone. Zdjęcia możemy wyszukać po miejscowości. Gdy wybierzemy tą opcję i wpiszemy miasto, państwo albo wieś pojawia się nam w ramach grupy zdjęć z poszczególnych okresów. Piąta opcja wyszukiwania to są katalogi, z których możemy wyszukać dowolne dane online oraz historyczne. A jak działa sama wyszukiwarka? Tak jak wcześniej wspomniałem, podstawowe wyszukiwania dotyczą danych takich jak imię, nazwisko, data zdarzenia i miejsca. Jest to jednak podstawowy zakres danych, jaki pozwoli wyszukiwarce zawęzić poszukiwania na dalszym etapie. Po pierwszym wyborze pojawia się nam dodatkowa opcja narzędzi do większego sprecyzowania informacji o poszukiwanej osobie. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Autorzy strony pomyśleli chyba o wszystkim. Po lewej stronie pojawiają się nam najbardziej dobrane rekordy z danymi takimi jak imię, nazwisko, data zdarzenia, miejscowość oraz inne powiązane osoby. Jest to bardzo przydatna funkcja przy selekcji, zwłaszcza przy osobach, przy których nie widnieje część danych. Przy każdych rekordach mamy możliwość zapoznać się z samym drzewem, szczególnie danymi dotyczącymi danego rekordu oraz nawet w niektórych przypadkach zapoznać się ze skanami oryginalnych dokumentów. I to wszystko bez wychodzenia z domu. Do przeglądu skanów jest zamontowana bardzo sprawnie działająca wtyczka, umożliwiająca duże powiększenie oraz działająca jako przeglądarka plików. Projekt Podlasie. Bardzo fajny projekt z rejonu w Polsce, który jest najbardziej zainteresowany poszukiwaniami przodków. Jak sama nazwa wskazuje, z Podlasia. Nie znaczy to, że znajdziemy tam wyłącznie informacje dotyczące Podlasia. W ostatnim czasie projekt rozszerza swoje zainteresowania na sąsiednie rejony. Projekt Podlasie. Strona projektu Podlasie to jeden z najnowszych projektów genealogicznych. Założeniem była indeksacja informacji z terenów Podlasia, jednak w ostatnim czasie projekt rozrósł się na okoliczne powiaty. Na stronie znajdują się bazy danych w zakresie indeksacji ksiąg metrykalnych, indeksacji ksiąg sądowych, indeksacji kapcjan, indeksacji rejestrów podatkowych, ksiąg metrykalnych, katalogu ksiąg metrykalnych, katalogu ksiąg sądowych, katalogu metryk znanych Polaków, katalogu szlachty gniazdowej, spis poborowych z 1862 roku do 1866 roku, spis bieżeńców od 1914 roku do 1923 roku, spis oficerów II Rzeczypospolitej, spis oficerów Królestwa Kongresowego. Wyszukiwanie osób odbywa się wyłącznie po rejestracji, gdzie musimy podać nazwiska oraz nazwy parafii z terenu Podlasia i Mazowsza, którymi się interesujemy. Poszukiwanie umożliwia znalezienie osób w zakresie imienia i nazwiska oraz parafii, a efektem wyszukiwania są informacje na temat urodzeń, małżeństw i zgonów. Na stronie jest zamieszczona bardzo ciekawa opcja mapki z zaznaczonymi na niej gniazdami szlacheckimi z terenów Podlasia. Dla niezorientowanych w temacie na Podlasiu znajduje się najwięcej rodów pochodzenia szlacheckiego, zarówno bogatej szlachty, jak i biedniejszej, tak zwanej szlachty zagrodowej. W Polsce nie miał znaczenia poziom szlachty, ponieważ każdy szlachcic był sobie równy. Z tego prawa pochodzi stwierdzenie szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.
Strona nie zawiera dużej ilości plików ciasteczek. Te, które są, dotyczą plików w zakresie płatności. Strona działa dosyć wolno i często się zawiesza albo długo myśli. Jest to bardziej spowodowane prawdopodobnie tym, że jest to prywatna inicjatywa i ilość środków finansowych na serwery jest mocno ograniczona. Strona zawiera odnośniki do wsparcia finansowego. Odbiorcą jest fundacja imienia Ignacego Kapicy i warto pamiętać, że według polskiego prawa, skoro jest to fundacja, to pod koniec roku 1% podatków opłacanych w Polsce można przeznaczyć na dowolną fundację. Dlatego warto pomyśleć o takiej formie wsparcia dla tej konkretnej fundacji. Postępy są bardzo widoczne, a z pewnością byłyby lepsze przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. Szukaj w archiwach. Świetna strona obejmująca rządowy projekt ułatwiający łatwy dostęp do archiwalnych dokumentów dotyczących poszczególnych osób lub zdarzeń. Szukaj w archiwach. Jest to strona reprezentująca narodowy projekt obejmujący indeksację zasobów archiwalnych z obszaru całej Polski. Na stronie głównej mamy umieszczoną ogólną wyszukiwarkę, która wyszukuje po hasłach. Po kliknięciu na pole treści pojawia się nam opcja o rodzaju poszukiwanego dokumentu, a raczej materiału. Z dostępnych są akta, plakaty, ulotki, afisze, projekty techniczne, mapy, fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe, baza Pradziad. Jest to baza genealogiczna z Narodowego Projektu Pradziad. Następna opcja to dokumenty pergaminowe oraz muzealia. Po wybraniu interesującego nas dokumentu możemy zawęzić poszukiwania do zakresów lat obejmujących poszczególne wieki. Mamy możliwość przeprowadzenia również wyszukiwań zaawansowanych w zakresie wyszukiwania kilku słów razem, wyszukiwania konkretnej frazy, wyszukiwania słów kluczowych oraz pominięcia niektórych słów w wynikach wyszukiwania. Podczas wyszukiwania zaawansowanego można wyszukać również w konkretnych bazach językowych obejmujących języki takie jak polski, rosyjski, angielski, łaciński, niemiecki. Można wyszukiwać też dokumentów dotyczących konkretnej sygnatury akt. Strona działa sprawnie i zawiera około 30 ciasteczek. Jeden z najbardziej popularnych serwisów do budowania swojego drzewa genealogicznego. W dużym stopniu kładzie nacisk na połączenie tematów genealogicznych z badaniami genetycznymi. Jest to jedna z podstawowych stron, wymaga rejestracji, gdzie podajemy dane takie jak nasza płeć, imię, nazwisko, rok urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki. Strona umożliwia tworzenie naszego własnego drzewa genealogicznego oraz prowadzenie poszukiwań podobnych rekordów. Większość danych jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających opłacony abonament. Ze względu na to, że jest to strona dość złożona, w jej zakresie powstała już seria innych filmików, w szczegółach opisująca poszczególne pola. Zapraszam do zapoznania się z nimi na moim kanale. Grobonet. Serwis umożliwiający wyszukiwanie na cmentarzach zmarłych osób. Jest to ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzach i jest połączona z bazą ponad 1300 cmentarzy w całym kraju. Na chwilę obecną jest to ilość 1376 cmentarzy z łączną liczbą pochowanych w ilości 5 067 076 osób. Grobonet. Po wejściu na portal mamy możliwość rozpoczęcia poszukiwań bezpośrednio ze strony głównej. Nie wymaga to rejestracji czy wprowadzania dodatkowych danych. Co ciekawe, nie wymaga też kapczy. Wyszukiwania możemy prowadzić po 3 rekordach: imię, nazwisko, województwo i miasto. Zdecydowanie najbardziej przydatne będą imię i nazwisko, ale w niektórych przypadkach może przydać się również lokalizacja w postaci miasta, a w przypadkach orientacyjnych danych województwa.
Po wpisaniu nazwiska otrzymujemy wyniki wyszukiwania obejmujące poszczególne województwa wraz z ilością osób w nich znalezionych. Pozwala to nam szybko wybrać najbardziej prawdopodobne lokalizacje. Po wybraniu województwa mamy do wyboru zinwentaryzowane cmentarze w danych miejscowościach wraz z podziałem na ilości osób. Po wybraniu poszczególnych cmentarzy pojawia się nam już docelowa lista osób pochowanych wraz ze zdjęciami ich nagrobków oraz informacją o dacie śmierci. Ciekawą opcją jest możliwość zamówienia online sprzątania grobu. Natomiast w momencie kliknięcia na zdjęcie otwiera się w dość przyzwoitej rozdzielczości, umożliwiającej przeczytanie większej ilości danych bezpośrednio z nagrobka. Mamy możliwość przejrzeć inne zdjęcia tej lokalizacji z różnych kierunków, tak aby mieć możliwość określenia dokładnej lokalizacji, gdy będziemy na miejscu. Obok zdjęcia, tuż pod imieniem i nazwiskiem, znajduje się informacja dotycząca sektora, a poniżej informacja o dacie urodzenia, o ile była zamieszczona na nagrobku. Dodatkowo mamy możliwość poznać dokładną nazwę cmentarza. Poniżej zdjęcia znajduje się mapka całego cmentarza, określająca lokalizację grobu, umożliwiającą wybór najbardziej dogodnego wejścia. Natomiast po prawej stronie mamy dodatkowe ikonki pomocnicze. Jedna z ikonek dotyczy lokalizacji samego cmentarza, a po jej kliknięciu mamy do dyspozycji bardzo dokładny plan cmentarza wraz z ustawieniami poszczególnych grobów. Całą mapkę możemy powiększyć do rozmiarów cmentarza i najbliższej okolicy wraz z drogami dojazdowymi. W kolejnej ikonce została umieszczona opcja zapoznania się z informacjami o innych osobach w danym grobowcu wraz z datami urodzenia i śmierci. Kolejna ikonka służy do weryfikacji błędów opisanych grobów. Gdy ustalimy błąd, możemy zgłosić go do administracji cmentarza. Istnieje możliwość pozostawienia również wirtualnego znicza z ograniczeniem ilościowym do 6 zniczy. Ostatnia ikonka umożliwia opłacenie kosztów wynikających z opłat za dany grób. I tu mała ciekawostka w kontekście RODO. O ile RODO mniej dotyczy osób zmarłych, to w tej ikonce proszę o podanie prawidłowych danych do kontaktu. Jako obowiązkowe pola mamy wskazane zarówno telefon, jak i adres e-mail. W polach nie jest jednak prowadzona żadna walidacja, a podczas całego procesu nie jesteśmy informowani o tym, kto jest administratorem naszych danych, ani też o regulaminie. Można się domyślić, że administratorem jest cmentarz, ale cel ten został dopiero wskazany jako szczegóły kontaktu. Ogólnie strona posiada kilka innych zakładek, jednak mniej związanych z przetwarzaniem danych. Strona jest bardzo ciekawa, przejrzyście i schludnie wykonana. Działa bardzo szybko i co najważniejsze, jest bardzo intuicyjna. Ale ciekawostką jest to, że znajduje się na niej około 40 ciasteczek. Są to ciasteczka Google'a i danej strony oraz Facebooka. Co prawda ja ciasteczka sobie zablokowałem, ale pozwoliłem sobie wcześniej sprawdzić ich ilość i pochodzenie. Wydawałoby się, że na takiej stronie jakiekolwiek ciasteczka są zbędne, ale administratorzy czasami potrafią zaskakiwać. Domena Genealodzy. Jest to jeden z najbardziej podstawowych portali umożliwiający wyszukiwanie nazwisk, metryk lub indeksów meldunkowych oraz nekrologów czy informacji o walczących na frontach. Genealodzy. Strona Genealodzy posiada wiele ciekawych odnośników do zasobów takich jak metryki, książki meldunkowe, poczekalnia, archiwalia, wypadki, nekrologii, deklaracja, legiony 1918-1920, straty 1918-1920, polegli w I wojnie światowej. Posiada też 3 różne formy poszukiwania osób: Genszukacz, szukacz oraz genetyka. Genszukacz to typowy katalog obejmujący województwa, w tym województwa znajdujące się na terenach obecnie nienależących do Polski. Mamy tu podział na urodzenia, zgony i małżeństwa wraz z podanymi ilościami. Całość bazy wynosi ponad 40 milionów rekordów. Po kliknięciu na województwo przechodzimy do wyszukiwarki. Wyszukiwarka zawiera informacje takie jak województwo, parafia, imię, nazwisko oraz bardzo przydatna funkcja powiązane inne imię i nazwisko.
przykładowo gdy posiadamy dane małżonków lub rodziców. Jednocześnie wyszukiwarka umożliwia zawężenia poszukiwań do poszczególnych lat, a także dodatkowe opcje, takie jak możliwość ustawienia dokładnego wyszukiwania. Ma to o tyle znaczenie, że podczas indeksacji często zdarzają się błędy w imionach lub nazwiskach. Podobne błędy miały często miejsce podczas zapisywania danych w księgach, wobec czego w niektórych przypadkach może okazać się przydatne wyszukiwanie bez maksymalnej dokładności. A gdy chcemy ograniczyć ilość uzyskiwanych wyników na stronie, przydatne może się okazać dokładne wyszukiwanie. Następnie checkbox umożliwia nam zaznaczenie opcji dokładnego wyszukiwania, ale w zakresie sparowania dwóch podanych wcześniej osób. Funkcja staje się aktywna dopiero w momencie wpisywania dwóch osób do wyszukiwarki. Kolejnym checkboxem jest opcja pominięcia w wyszukiwaniach rodziców. Jest to szczególnie przydatne, gdy poszukujemy konkretnych osób, a na liście występuje dużo osób o podobnych imionach i nazwiskach. Pozwala nam to zachować odpowiedni porządek. Mamy też możliwość za pośrednictwem kolejnej opcji ograniczyć poszukiwania do około 15 km od wskazanej parafii. Ostatnia opcja umożliwia nam wyszukiwanie tylko najnowszych indeksacji z 1, 3, 7, 14, 31, 60 dni. Jest to szczególnie przydatne przy regularnych kontrolach i sprawdzeniach nowości na stronie i umożliwia wyszukiwanie tylko tych nowo dodanych indeksów, tak aby nie pogubić się w całości i nie tracić czasu na selekcję. Przejdźmy teraz na chwilę do opcji Geneteka. Do szukacza za chwilę wrócimy. W opcji Geneteka mamy praktycznie identyczną wyszukiwarkę GeneSzukaczu, ale dodatkowo z mapką. Po kliknięciu na jedną z funkcji jesteśmy przekierowani ponownie do tej samej wyszukiwarki, co omawiana przed chwilą. Przechodząc teraz ponownie do szukacza. Jest to wyszukiwarka troszeczkę różniąca się od poprzednich opcji. Wpisujemy tu wyłącznie nazwisko, a w wynikach otrzymujemy dane z informacjami, w jakich bazach danych znajdują się wzmianki o danym nazwisku. Wyszukiwania nie dotyczą urodzeń, małżeństw i zgonów, ale pozostałych baz danych takich jak metryki, księgi meldunkowe, archiwalia, wypadki, nekrologii, osoby w legionach 1918-1920, straty 1918-1920, polegli w I wojnie światowej. Bardzo ciekawą opcją na stronie jest również zakładka Latin. Jest to nic innego jak słownik łaciński, ze zwrotami przydatnymi przy rozszyfrowaniu zapisów bezpośrednio w księgach. Przy ustawieniu przeglądarki w tryb tłumaczenia tłumaczy również na inne języki. Sama strona posiada również wersję anglojęzyczną. W zakładce z parafiami mamy możliwość wyszukiwania konkretnych parafii, gdzie po wybraniu miejscowości pojawiają się nam te dostępne. Po wyborze jednej z nich uzyskujemy dostęp do informacji o parafiach obejmujących dane takie jak miejscowość, w jakiej znajduje się parafia, nazwa, czyli wezwanie parafii, link do strony parafii, informacje o wyznaniu, jakie jest praktykowane w parafii, wcześniejsze parafie lub wcześniejsze nazwy, przydział do konkretnej diecezji, przydział do konkretnego dekanatu, rok erygowania. Dla nieznających tematu jest to pojęcie odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy lub parafii, czyli tak naprawdę powołanie konkretnego kościoła w danej miejscowości. Następnie mamy podane pole dotyczące starej nazwy województwa, a kolejne dotyczące aktualnego województwa. Kolejne pole to nazwa powiatu, a kolejne obejmuje dane teleadresowe, takie jak kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy oraz numery telefonów. Bardzo ciekawą opcją jest to, że przy każdej parafii znajdują się do niej listy przypisanych baz danych wraz z bezpośrednimi odnośnikami do bazy Geneteki, obejmującej urodzenia, narodziny i śluby, ale też do ksiąg parafii oraz w zakresie narodzin, ślubów oraz zgonów. Na dole jest również możliwość pozostawienia komentarzy albo ogłoszeń o poszukiwanych osobach lub rodzinach. Strona stoi na bardzo wysokim poziomie, działa sprawnie i gładko. Nie wymaga rejestracji i nie wymaga wiele czasu, aby zorientować się w jej podstawowych funkcjonalnościach. Registry Lublin.
Kolejną domeną jest bardzo fajny portal z okolic lubelskiego. Można się tu poruszać w bardzo intuicyjny sposób. Wybieramy miejscowość, następnie lata i mamy już dostępne informacje o konkretnych osobach. Bardzo przejrzysta lista z nazwiskami, imionami, numerami aktów, rokiem, skanami oraz podstawowymi informacjami takimi jak imiona ojca lub matki. Registry Lubin. Bardzo ciekawa strona, obejmująca głównie zasoby województwa lubelskiego. Po wejściu na stronę główną po lewej stronie zobaczymy bardzo przejrzysty spis miejscowości. Po jej kliknięciu może nam się pojawić podział na poszczególne wyznania. Gdy wybierzemy jedną z opcji, na polu głównym po prawej stronie pojawiają się lata, z jakich są tam zawarte dane w ramach danej parafii oraz danego wyznania. Po wybraniu konkretnych lat pojawia się nam lista osób obejmująca nazwisko i imię oraz numer aktu oraz dokładny rok. Przeważnie za rekordami znajdują się też odnośniki do skanów dokumentów, a czasami dodatkowe opisy informujące np. o bliźniakach. Nie są to zasoby zamieszczone na serwerach strony, ale przekierowują nas bezpośrednio do zasobów Szukaj w archiwach. Na samej stronie głównej mamy do dyspozycji wyszukiwarkę, gdzie możemy wybrać interesujące nas lata oraz wybrać sposób sortowania, np. po parafii, nazwisku lub latach, dodatkowo z opcją rosnąco-malejąco. Jest to zdecydowanie przydatna funkcja. Powyżej wyszukiwarki mamy możliwość wyboru checkboxów, aby wybrać interesujące nas zdarzenia, np. urodzenia, małżeństwa lub zgony. Jest też opcja wyszukiwania z uwagami lub bez. Jednak aby prawidłowo działała, musi być zaznaczone co najmniej jedno zdarzenie. Poniżej wyszukiwarki mamy informacje o niedawno dodanych zasobach danych. Na tej stronie pomimo wielu funkcji praktycznie nie uświadczymy ciasteczek. JRI Poland. Portal dla osób posiadających żydowskie korzenie. JRI Poland. Strona skupia się na genealogii społeczności żydowskich. Wymaga rejestracji. Zakres tej strony obejmuje tereny należące do Polski przed II wojną światową, a więc Polskę i część Ukrainy oraz fragment Litwy i Białorusi. Całość jest zaprezentowana na mapce obejmującej podział na istniejące żydowskie akty stanu cywilnego, akty powyżej 1874 roku, mieszane akty stanu cywilnego, w ramach 1808 roku do 1825 roku też zmieszanych metryk stanu cywilnego oraz brak znanych żydowskich aktów stanu cywilnego. Po kliknięciu na mapkę otrzymujemy informacje o regionie, obszarze badawczym, osobie, która koordynuje badania obszaru, osobie będącej liderem badawczym w mieście. Jest też możliwość skontaktowania się bezpośrednio z kierownictwem wolontariatu. Mamy też możliwość zapoznać się z listą rekordów, jakie są zawarte na stronie. Na stronie mamy wymienione też rodzaje zapisów, z jakimi mamy do czynienia pod daną lokalizacją, czyli z informacjami o narodzinach, śmierci oraz małżeństwach. Bardzo ciekawą opcją jest również możliwość wyświetlenia listy nazwisk powiązanych z daną miejscowością wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji. Strona zawiera ponad 70 ciasteczek, są one powiązane z najpopularniejszymi portalami społecznościowymi. Strona polskienazwiska.pl. Strona oparta na bazie PESEL udziela informacji co do nazwiska i jego opisu. Informacje o ilości województw, w jakich znajduje się nazwisko i w jakim województwie było najwięcej osób o danym nazwisku. Informacja na początek zeszłego roku, ile osób nosiło takie nazwisko w Polsce z podziałem na kobiety i mężczyzn. Na stronie mamy również informacje o popularności nazwiska wraz z rankingiem nazwiska. Na stronie jest też mapka z dokładnością co do województwa oraz z opisami województw, co do których są przypisane konkretne ilości osób. Nazwiska.ijp.pan.pl. Strona, która działa jako konkretna wyszukiwarka rekordów. Po wyszukiwaniu nazwiska mamy dwie opcje. Jedna to szczegółowy i wydruk, gdzie znajdziemy dane statystyczne takie jak ogólna liczba osób, ilość kobiet, ilość mężczyzn oraz ranga nazwiska.
Znajdziemy tu też ilości osób w konkretnych województwach oraz standardową mapkę z ilością osób. Znajdziemy też informacje o zapisach historycznych, ale nie są one oparte na wyszukiwarce Google'a i nie wniosą raczej zbyt wiele do poszukiwań. Na stronie mamy również informacje z domniemanym pochodzeniem nazwiska z naciskiem na domniemane. Bardzo ciekawą opcją jest też informacja z odnośnikami o rozmieszczeniu nazwiska w innych krajach wraz ze wskazaniem linku do źródła. Dla chętnych do bardziej dokładnych poszukiwań znajdzie się tu literatura, w jakiej możemy znaleźć interesujące nas informacje. Natomiast po kliknięciu w wyszukiwarce opcji lupki uzyskamy dostęp dokładnie do tych samych danych, tylko w menu rozwijanym. A więc liczba użytkowników z rangą w Polsce, geografia nazwiska w Polsce, formy żeńskie, zapisy historyczne, pochodzenie, prawdopodobna etymologia, struktura słowotwórcza, rozmieszczenie nazwiska w innych krajach oraz literatura. Bóg z Google. Bardzo przydatna wyszukiwarka. Jest to podserwis Google'a. Można w nim wyszukać książki, część z nich jest dostępna w całości, a część tylko w podglądzie fragmentu. Wyszukiwarka scholargoogle.pl. Jest to wyszukiwarka pomocna w przypadku informacji o miejscowościach, gdzie mieszkali nasi przodkowie, a dokładniej do wszystkich badań naukowych. Trzeba wpisać w niej wyszukiwaną frazę i pojawiają się wszystkie opracowania, książki oraz artykuły naukowe na ten temat. Następnie można ograniczyć wyszukiwania tylko do publikacji w języku polskim.